Wow. Przypał na granicy Gambia-Senegal. Biegną za mną. Jestem policjantem, zatrzymaj się. Mówię, dobra, możesz mnie zaaresztować. Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Senegal 3 i z Jak to daleko. Dlaczego 3? Ponieważ, moi drodzy, najzwyczajniej w świecie jest to już trzecia wizyta moja w Senegalu, więc zapraszam Was bardzo na pierwszy odcinek, pomimo że jeszcze jesteśmy w Gambii. Do granicy z Senegalem zostało około 24 km, ale zaczynam ten odcinek tutaj ze względu na to, żeby Wam pokazać, jaki pokoik mi się udało ogarnąć w bardzo dobrych pieniądzach z klimatyzacją i dlatego, że tutaj ziomek wczoraj w ogóle miał akcję z czarną kobrą. Czarna kobra w ogóle jest o tyle ciekawa, że jest super jadowita i w momencie, kiedy się boi, strzela takim jadem po oczach i ma tą precyzję taką, że do 3 metrów to ci strzeli w oczy fest, bądź napastnikowi. No więc zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie odcinek dalej, a ja Was zabieram do miejsca, gdzie zaraz zobaczycie sobie czarną kobrę, moi drodzy. Ja cię kręcę. Koleżka specjalnie dla mnie wyciąga. Very big cobra. O kurde, koleżka zakopał, ale mówi, że dla mnie to wyciągnie i pokaże, nie? But it's already dead. Yeah. It's finished. But this one is finished. It's finished, yeah. Kurde, o kurde, zobaczcie. Ja cię kręcę, zobaczcie, to jest zagryziona kobra. Op. To jest zagryziona kobra, czarna, jak tutaj była. Tutaj w tym guest house'ie. Tutaj zobaczcie. Łepek. Yeah, the smell is not good. Wczoraj wieczorem. Ja cię, ale szybko się rozłożyła. Kurde. Ależ. Powiem Wam, że jedno capnięcie i kierownika nie ma. Wow. So dangerous. Brother. Patrzcie jakie tego. 8 dostałem, mój ulubiony numer. 8, 3 i 3 to moje 2 ulubione numery. O, czy widzicie to cudeńko na ścianie? To jest nasze zbawienie, ale chlorem daje. Oni tutaj chlorem mocno czyszczą. Odsłaniam sobie, proszę, lodóweczka. Ciekawe, czy działa. No ciekaw jestem, czy chłodzi. Nie chłodzi. To, że ona tutaj stoi, nic nie znaczy, moi drodzy. Łóżko spoko z moskitierą, chociaż wydaje mi się, że chyba nie będzie potrzebna ta moskitiera. No i tutaj stolik, oczywiście obowiązkowo telewizor. Te telewizory to jest jakieś nieporozumienie. W każdym hoteliku, nawet na jakiejś wiosce są telewizory. Pokażę Wam teraz toaletę. Woda jest, sprawdzałem już, więc możecie mi wierzyć na słowo. No, więc warunki naprawdę spoko. I za około 50 zł za nockę. Więc w takim miejscu naprawdę jest dobrze. Tu przymknę okienko, żeby komary nie leciały. Więc naprawdę spoko. Cieszę się, że mam tą miejscówę, żeby jutro być wypoczętym. Ponieważ jest to ważny dzień, wyjątkowy dzień poniekąd, to też nie jest tak, że ja wybrałem sobie tak, że tak powiem, z nieba tą trasę. To też jest tak, że mam cel. Tutaj dosłownie za granicą Gambia-Senegal, po stronie senegalskiej, jest inicjatywa, która zasługuje naprawdę na opowiedzenie światu. Kiedy ja o niej słuchałem, to opowiem Wam, że miałem ciarki na rękach i ów inicjatywa jest realizowana po dzień dzisiejszy od 32 lat przez Polki. O tak powiem, dobra? Na razie Wam nie zdradzam. Nie wiem, czy w tym odcinku jeszcze będzie mowa o tym, gdzie jadę, czy już w drugim odcinku zrobimy ten temat, czy zostanie czasu, ale inicjatywa jest super ciekawa, nietypowa i powiem Wam, że naprawdę ciekaw jestem, dlaczego nikt o tym wcześniej nie opowiedział światu. O takich miejscach i o takich czynach trzeba mówić głośno. Ale to spokojnie. Jesteście na kanale widzami stałymi, a jeżeli jesteście nowymi i pretendujecie na bycie stałymi, to na spokojnie wytrzymacie do drugiego odcinka z serii senegalskiej. No więc wszystko na spokojnie. My w Europie mamy zegarki, tutaj w Gambii, w Senegalu i w całej Afryce mają po prostu czas. I to jest prawda.
Bądźmy trochę jak Afrykańczycy. Lokalny cmentarz. Tutaj dosłownie przy tym jest. Przy moim hostelu, więc no przecież nie wypuszczę was, że tak powiem, bez wizyty tutaj. Tutaj trzeba wam pokazać. To jest po prostu przy małej miejscowości taki lokalny muzułmański cmentarzyk. Mówię cmentarzyk, bo zobaczcie, no jest bardzo skromny. Zresztą jak większość cmentarzy muzułmańskich. Ciężko je porównać w ogóle do tych chrześcijańskich, bo tutaj w sumie nawet no chyba nie ma co porównywać. W sensie te chrześcijańskie, one są przepełnione takim przepychem i ja zawsze powtarzam, że pomimo, że chrześcijaninem jestem, urodziłem się, wychowałem w tym obrządku, to zawsze mówię, że tego przepychu na grobach naprawdę nie rozumiem i nie uważam tego. W sensie ja rozumiem, że każdy chce jak najlepiej osobie, którą kocha, którą szanuje, ale bez przesady, no. A później niektórzy jęczą, że brakuje pieniędzy na przykład na coś. No. Koleżkę tutaj na cmentarzu spotkałem. Mówi, że mieszkał w Neapolu i później w Rzymie. Oczywiście jak mieszkał w Neapolu i później w Rzymie, no to bez tak zwanych papierów pojechał. No i mówię co i jak. Łatwo było żyć? Jak się żyło? On mówi difficult brother. No, że znaczy, że nie było łatwo. No pewnie, że nie było łatwo, bo kurczę, to jest zamknięte koło. Jak oni jadą bez papierów, no to nie dość, że roboty nie dostanie bez tych papierów, no to wszystko ma pod górkę. Wszystko ma pod górkę. Co z tego, że on po prostu zmienił swoje miejsce, że tak powiem, spania. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym w tych liściach, w tej trawie wysokiej, bo tutaj węże mogą sobie po prostu, wiecie, odpoczywać. No i co z tego, że on zmienił? Wrócił szybciej niż pojechał, moi drodzy. I ten powrót jeszcze więcej go kosztował niż wyjazd, bo on w momencie, kiedy wyjeżdżał, to rodzina pokładała w nim ogromne nadzieje. Więc w momencie, kiedy on wrócił, to on wrócił trochę z podkulonym ogonem na zasadzie, że spróbował, ale nie podołał. To jest naprawdę obciążenie psychiczne ogromne. Idę kupić wodę, słyszymy się za 2 sekundy kolejnego dnia. Dobra? Ja sobie teraz odpocznę, pójdę pomontuję jeszcze, niech w pokój się ochłodzi, a my się słyszymy kolejnego dnia w drodze na granicę z Senegalem. Czołem! Tada! Jesteśmy już kolejnego dnia, ale przyznam wam szczerze, że ja się przy tych klimatyzacjach to ja się nie wysypiam. Nie wysypiam się. Nie wiem o co chodzi. Raz jest, bo z reguły jest tak, że jak się przychodzi, to jest bardzo ten budynek nagrzany, a później jak się już on ochłodzi, to jest 3-4 rano, no i wtedy jest zimno po prostu, że ta klimatyzacja działa. Ale ciekawą rzecz znalazłem, co wcześniej jakoś nie zwracałem uwagi. Mleko w proszku, co jest w Afryce dość popularne, ale nigdy z tego nie korzystałem. Mleko w proszku, ze względu na to, że łatwiej się transportuje, no i tutaj de facto jest deficyt mleka. Jest deficyt mleka, bo nie ma warunków na transport. Te krowy, które mają na wioskach, to częściej sprzedają niż piją, więc jest takie w proszku. No ma właściwości dosłownie takie odżywcze jak zwykłe mleko. Świetna rozpuszczalność, wręcz mam wrażenie, że nawet nie musiałbym mieszać, żeby to się rozpuściło. W smaku dziwne takie. Bardziej to wodę czuć niż to mleko, no ale ma witaminę A, witaminę D, wszystko co tutaj potrzeba. No i wszystko co potrzeba w podróży. Taka przyjemność kosztuje jedna 60 groszy, czyli powiedziałbym, że dużo na ich niższe warunki. Piją to, ale to jest takie, wiecie, jedna torebeczka na 4 razy do kawy, załóżmy. To nie jest tak, że piją jedną torebkę na raz. 10 dalasy to jest 60 groszy chyba, jak dobrze pamiętam, albo 55. No i to nie jest powiedziałbym, takie
że wszyscy to kupują. Pokażę wam teraz regulamin. To jest dość ciekawe też. Regulamin miejsca noclegowego. Wi-Fi jest za darmo i nie opłaca się, nie płacisz dodatkowych pieniędzy. Wi-Fi nie działa. Jak palisz, to 1000 dalasji, czyli 60 zł. Nie, 600 zł. Tak, 600 zł płacisz kary. W pokoju znalazłem zapalniczkę. No i ogólnie tak śmierdziało trochę fejkami, a jestem wyczulony w tej kwestii. No, prawda jest taka, że niezależnie, że też nie możesz jeść, nie? Tutaj gdzieś było też napisane. Prawda jednak jest taka, że ludzie kompletnie, Afrykańczycy, jak masz zasady, to kompletnie tych zasad nie przestrzegają. Nie wiem, z czego to się bierze, ale mają to totalnie w dupie. A jestem w więzieniu. Nie no, żartuję. Tutaj zamknąłem sobie na kluczyk i na taki skobel. Bo kluczyk to zawsze można, słuchajcie, otworzyć. Ale piekło. Ale piekło. Spokojne miejsce prowadzone przez Szwajcarkę, która wyszła za Gambijczyka tam z 25 czy 30 lat temu. Zainwestowała tutaj pieniądze z tym swoim mężem. Myślę, że za namową męża. Ale fajnie zrobili, bo tak po ludzku w stronę rodziny. Nie na zasadzie, że im dali rybę, tylko dali im wędkę. Zainwestowali pieniądze po to, żeby cała rodzina, która mieszka tutaj, mogła prowadzić ten guest house, hostel. Super. To mi się naprawdę podoba. Myślę, że też nie musieli tutaj wpakować bardzo dużo pieniędzy. Te dwa budynki, myślę, że 100 000 i to stanęło. W sensie to nie jest aż taka bariera wejścia ogromna, żeby to funkcjonowało. Ja się zbieram i lecę dalej. Lecę na granicę. Hello! Thank you so much! Kolega mnie zabrał na autostopie i sobie lecimy teraz, kawałeczek podjedziemy. Na koszulce organizacja wsparciowa UNHCR. Uczeń mnie motorkiem podwiózł. Zobaczcie, kiedy myślicie sobie, jest szkoła, jest teren, bo to kawałek, no z 2 km podjechaliśmy, kawałek mają do tej szkoły, to trzeba się dostać do tej szkoły. Dobra, po drugie, myślicie, że jak już jest klasa i ładny budynek i ładna klasa, to też jest po wszystkim. Nie, moi drodzy. Wyobraźcie sobie, że te ściany się nagrzewają. Jak nie ma tam klimatyzacji, no to po prostu wysiedzieć tam niekiedy, to jest mordęga totalna. Więc klimatyzacja. I to jest takie zamknięte koło, bo jak zaczynasz cokolwiek tutaj robić, to się okazuje, że trzeba jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Przerażające. Przerażające. Ale myślę sobie tak, że my Polacy powinniśmy być troszkę bardziej egoistami w takim ogólnym ujęciu pomocowym. Wiecie dlaczego? Bo ja, kiedy zacząłem prowadzić ogólnie kanał Jak to daleko, być w internecie, no i w tym momencie, kiedy ta moja rozpoznawalność naprawdę wzrosła, to ja zacząłem otrzymywać całą masę próśb o pomoc w przeróżnych kwestiach. Słuchajcie, w przeróżnych. Ja przez te 12 lat życia w internecie otrzymałem tyle zapytań, próśb i wiadomości, że ja sobie teraz myślę po tych 12 latach, że my powinniśmy w kwestii pomocowej zastosować ogólnie pomocowej we wszystkim, na zewnątrz, tam gdzie pieniądze idą na zewnątrz, zasadę Pareto, czyli z tego całego pomocowego systemu, bo to się da bardzo łatwo obliczyć, ile jaka organizacja pomaga, powinniśmy 80% zachować na pomoc nam, Polakom, ludziom, którzy potrzebują u nas, a 20% pomóc, a nie ładować, bo czasami są ludzie sfiksowani, wyciągają te pieniądze spoza kraju, z kraju poza kraj, bez pomyślunku. No dobra, ktoś powie, u nas nie ma osób niedożywionych. To, że ktoś nie wygląda na szkieleton, to nie znaczy, że jest niedożywiony. To bardzo często mylne, moi drodzy. Albo edukacja, że u nas nie ma problemu z analfabetyzmem. No nie ma, no bo podatki są wysokie, więc nie ma.
ale można by było zrobić więcej. Pamiętajcie, zawsze można zrobić więcej, żeby społeczeństwo było silniejsze, zdrowsze, mocniejsze. I ja mówię to na bazie obserwowania, jak to wszystko działa, jak te pieniądze wychodzą w różnych kwestiach. O Jezu, od konfliktów po jakieś takie właśnie pomocowo-afrykańskie i jeszcze inne. Tutaj nie będę się rozwijać. Ale uważam, że my na tym po prostu dostajemy po dupie. To, że wy i ja tych pieniędzy nie widzę, które wychodzą w setkach tysięcy milionów. Mordo, co tam krzyczysz? To nie znaczy, że ich nie ma i że nie można by było zrobić fajnych rzeczy z nimi. Wtedy by ludzie do mnie nie pisali. Polacy, co ja jako jednostka mogę, moi drodzy, na większą skalę? Ojejku, ja jestem takim puzzlem w tej całej układance. Ale zostawiam wam ten temat do przemyślenia. O, ale się rozgadałem. Ciekaw jestem, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Walingara, tam jedziemy. Badiara, 6 km. No to 6 jeszcze przebutujemy. Tylko że to wyjdzie w sumie 1,5 godziny. I zaraz poloniści na kanale. Kierowniku, jakie 1,5? Na granicy. Jakie 1,5? 1,5. Poleszczyzna jasna i ciemna. Pamiętajcie, jestem z Podlasia. Pewne nawyki językowe, one się gdzieś tam utrwaliły w mojej głowie. Hello, brother. Going to Velingara? Yeah, no Velingara. Oh, no, good Yes. Thank you so much. What's your name? شوقي ليك يا حبيبة لو زمان يا حبيبة حبي ليك يا حبيبة. Ojejku. Jesteśmy rzut beretem tutaj od granicy. Słońce pali, jakby świat się miało zakończyć. Ty, koza na tym, na czubku? A jak? Widzieliście? Jedną kozę załadował gość na ten czubek. Ale... Salam alejkum. Ale że ona nie była przywiązana, nic. Ja cię... Kupiłem zestaw wzmacniający. Podobają mi się, bo to nie jest słodkie, jak te jogurty, co wcześniej miałem koncepcję, że będę pił jogurty, żeby się wzmocnić. A te mleko, no to... nie, w sumie to trochę inne chyba, niż wcześniej brałem. Ale to ma sens. Ja czuję, że to ma sens na tego... nawadnia odpowiednio, więc nie jest źle. 6 wziąłem. Pranie się suszy. Witam serdecznie, Marzena. Paweł. Pranie suszą to co 2 sekundy i wyschnięte. Słuchajcie, tutaj nie zdążysz kropli rzucić na asfalt i już jej nie ma. W locie wysycha. Zaraz granica. To taka jest granica, powiedział, bardzo mała granica. Ale w Afryce najgorsze w tym wszystkim jest to, że można by było podróżować naprawdę, wiecie, krócej. Te drogi mogłyby być najzwyczajniej w świecie w innych miejscach, zaoszczędzałyby masę czasu, ale problem jest jeden w tym afrykańskim chaosie, że jeżeli nie ma oficjalnego przejścia granicznego i ty nie dostaniesz tej, że tak powiem, pieczątki, to ty w całym systemie już się nie ma. Przy kolejnym wyjeździe z kraju problem. Przy wjeździe problem, bo skąd jedziesz, jak nie masz pieczęci? No w sumie jakby wypuścili, to by dali pieczęć. W każdym razie przy wyjeździe jest ogromny problem. Ta granica jest mała. Ta granica, jak widzicie w ogóle na odcinkach, no nic za mną nie jedzie i nic przede mną nie jedzie praktycznie, oprócz tej jednej ciężarówki i kilku motorków. Wow, to w sumie wygląda jak checkpoint, a nie przejście graniczne. Ciekawe, czy w ogóle oni się dorobili pieczątki na tym przejściu. No ciekaw jestem, bo czasami jest tak, że na niektórych przejściach nie chcą przepuszczać. Bo mówią, że nie, że to nie turystyczne, że to nie tego. To taka gadka szmatka.
Każde przejście graniczne między krajami oficjalnie może wpuścić i wypuścić. A to tylko od człowieka zależy, jak ma jakiś kij w dupie, na wymyśle sobie, to później są problemy. Midas System, zasponsorowany przez Japończyków, ale było napięcie, ale było spięcie na granicy. Dawno mi się nie zdarzyło takie coś, bo już wam tłumaczę. Idę na tą granicę, jak skończyłem nagrywać, no i goście do mnie krzyczą pod wiatą, ubrani w ogóle, wiecie, dresik, jakaś tam koszulka, byle jaka, i krzyczą do mnie: hej przyjacielu, cześć, chodź do nas, co u ciebie, chodź do nas. No ja takich koleżków, no to mijam dziennie, nie wiem, no z 200, z 300. W sensie tego jest tak dużo, że krzyczą do mnie, żebym podszedł pogadać. No nie wygląda jak policjant, więc no nie respektuję, tylko idę, robię swoje i tyle. Poszedłem tam do budynku, okazało się, że do kolejnego idę i po prostu biegną za mną. Jestem policjantem, zatrzymaj się. Mówię, dobra, możesz mnie zaaresztować. Mówię, idę tam, tą pieczątkę wezmę, że wyjeżdżam. Ale ja muszę zobaczyć twój paszport. Mówię, ja pierdzielę, o co chodzi? W ogóle, wiecie, nie wygląda jak policjant. Siedzi w ogóle na granicy i nie wygląda. A takich opryszków bardzo dużo, czy to taksówkarze, czy to cinkciarze, koniki. No i burda, przychodzi komendant, mówi, że tam się nie stawiłem przed nim. Ja mówię, panie drogi, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania. Spisuję ich tam. No spisuję, bo słuchajcie, bo to jest tak, że oni czują się bezkarni u siebie. A ja przyjąłem taką taktykę, że jak jest pyskowańsko na granicy... Czekajcie, bo się trochę cykam, że wyszedłem z Gambii, a nie mam pieczątki do Senegalu. No, ja ich spisuję, spisałem i gość mi nie chce podać adresu. Miasta, nie? Gdzie mieszka. Ja mówię, Jamin, adres. Kurde, jak policjant. No i wiecie, i oni mnie tam w 5 stoją. Jeden gość, jakiś tam taksówkarz stoi i tam jeszcze się wtrąca. Pytam się, jesteś policjantem? Nie. No to nie masz możliwości w ogóle uczestniczenia w konwersacji. Koniec. Witam. I oni, wiecie, i oni tak obskoczyli mnie i tam tłumaczą, o, bo się nie stawiłeś. Ja mówię, panie drogi, czy ten człowiek wygląda jak policjant? W takim ubiorze, i tam było jeszcze 3 innych policjantów, mówię, ten pan i ten pan wygląda jak policjant, ale ten nie wygląda. I takich to ja na granicach spotykam tysiące. No i coś tam, wiecie, gadka, szmatka, tam on dalej tłumaczy, że ja mu nie odpowiedziałem cześć. Ja mówię, człowieku, ty się zamknąłeś na jakimś punkcie całego tego konfliktu, który jest praktycznie mało znaczący. Zastanów się, dlaczego w ogóle nie powiedziałem, nie odpowiedziałem, nie podszedłem do ciebie. Bo wyglądasz jak wyglądasz i takich ludzi na granicach jest dużo. No i on tam już tam zgaszony. Powiem wam, że tam staliśmy 20 minut, gadaliśmy o tym, co zaszło w ogóle. I gość, ten komendant mówi do mnie tak: ale ty powinieneś respektować ludzi, przyjść do nich, pogadać jak cię wołają. Ja mówię, człowieku, jak ja podróżuję, to dziennie ze 150 osób do mnie krzyczy, żebym do nich przyszedł, żebym wymienił się kontaktami i żebym zaprosił ich do Europy. Koniec. Ziomka nie ma. No bo taka jest prawda, słuchajcie. To, że ja ignoruję większość ludzi na ulicy, bo ja tak robię. I to nie jest dlatego, że ja jestem cham, tylko dlatego, żeby zachować pewnego rodzaju balans i spokój w swojej głowie. Bo nie sposób jest za każdym razem podchodzić do kogoś, mówić mu skąd jesteś, co robisz w życiu, ile podróżujesz, ile masz dzieci i sobie tak rozmawiać z tym człowiekiem. To było takie stresujące przez chwilkę tylko, ale dające takie nowe doświadczenia, znaczy nowe, bo no to już przepracowaliśmy, dlatego ja już ich zacząłem spisywać, bo to już nie pierwsza i nie ostatnia, że tak powiem, taka sytuacja podobna. Brak respektowania policjanta, który jest w dresie i w wygiętej koszulce, który wygląda jak cinkciarz. Zobaczcie. Sawanna, burz. Witam. Tutaj jest ta granica z Senegalem. Naprawdę, tutaj jest surowo. Surowo, ale przyjemnie w tym całym, że tak powiem, w tym całym spokoju. To dopiero będzie przypał, jak się okaże, że to jest checkpoint
a nie można na nim wziąć pieczątki wjazdowej. Bo do Senegalu mamy darmową, więc to wiecie, Gambia, Senegal to jest drogą lądową rzecz jasna. Jest darmowa, bo drogą lotniczą już tak nie jest. Płaci się opłatę lotniskową, więc trzeba uważać. Vélingara, 13 km. Wiecie co? I to jest bardzo powtarzalne w wielu krajach afrykańskich. Ludzie w Afryce nie potrafią określać odległości. Dacie wiarę? Pytam gościa, ile kilometrów? 23 do Vélingary. A tutaj widzicie ile. Jeszcze z takiej odległości wam pokażę, jak to wygląda. Teraz idziemy jeszcze na pasie tak zwanej ziemi niczyjej, czyli kawałek umowny między państwami. Taki pas buforowy. Chociaż nie wiem, po co one są robione, te pasy buforowe, tak szczerze powiedziawszy. Może się nie dogadali do granicy, w sensie do lokalizacji granicy. Nie mam pojęcia, która biegnie między państwami. Ale tak jest. Może ktoś mądrzejszy na kanale może wytłumaczyć. Tak to wygląda. Po środku niczego. Wyłączam, bo może być po prostu przypał. No niektórzy mówią, o kierowniku, bo ty wyłączasz zawsze na granicach. Słuchajcie, nie chcielibyście być w mojej skórze w Afryce, kiedy jakiś oficer dostaje tak zwanej kozy w dupę i się pluje za nagrywanie. Toż ja już w swojej karierze to nawet łapówki płaciłem za to, że nagrywałem na granicy. Za to, że nagrywałem, no. Zostałem przyłapany. Wow. Przypał na granicy Gambia-Senegal i przypał na granicy jak przy wjeździe do Senegalu. No, powiem wam, że nie spodziewałem się, że to będzie jakaś taka felerna granica po jednej i po drugiej stronie. I teraz słuchajcie, wchodzę tutaj już po stronie Senegalu po pieczątkę wjazdową. Stawiam plecak, mówię dzień dobry, witam, krótko rozmawiam i sobie chcę usiąść. A gość do mnie mówi wstań, nie dostałeś pozwolenia. Mówię dobra, takiego wała, no to nie muszę siedzieć, tylko wbij tą pieczątkę. No i się zaczyna. Oczywiście nie powiedziałem mu tego, ale pomyślałem w głowie. A tutaj Vélingara. A kurde, nawet nie zdążyłem, wiecie, powiedzieć wam historii. Chwilka. To opowiem wam w ten sposób. Z kolegą jadę. Kolega najpierw 300 poprosił, a później stargowaliśmy do 50. Dalasi. Oui. Dalasi. I co chciałem powiedzieć? Gość otwiera paszport i otwiera paszport na pieczątkę, żebym ja mu powiedział, jaka pieczątka jest wjazdowa do Senegalu i wyjazdowa, bo ja już byłem w Senegalu, tylko wyjechałem później do Gambii. No i ta jedna pieczątka wyjazdowa z Senegalu była tak niechlujnie zrobiona. Także no, trochę przeczytać, że to Senegal, ale nie było widać, czy to jest wjazd, czy to jest wyjazd. Ale pieczątka wjazdowa do Gambii no, była podparciem tego, że no to musiało, bo było widać tam datę, że to jest wyjazd. Ale gość 40 minut trzyma mnie. W łapę chciał, ale myślę, nie będę mu płacił już tą łapę. Czekajcie, bo tu checkpoint. Halo. Bo to jest przesada totalna. Aha. Merci, kono mi doja Vélingara. Good morning. Mi doja Vélingara. Bonjour. Doja na do dupy, no kadłub. It's good, ça va? Bueno. It's good. O. Salam alaikum. Op. No. Przejechali. Ja mu nie chciałem dać tych pieniędzy, w sensie posmarować. I tam sterczałem 40 minut. Ale myślałem, że już nie dostanę tej pieczątki. Ja pierdzielę, trzeba tak uważać na tych granicach afrykańskich. Im mniejsza granica, tym większe pole do łapówkarstwa, niestety. يا سماي ركاز كخسر حراي حراي ليكم انا اخي كل اللي وعدتي قل يا عجبيتو حسن Jaka komedia. Tutaj w Vélingarze, zobaczcie, chłopaki w tym na szerszym kącie biorę, żebyście więcej zobaczyli. Wiem, że to może niektórych razić, ale takie śmietnisko tutaj w kanale.
że wybierają chłopaki sobie buty i później pewnie sprzedają. Wymieniłem pieniądze po tak dziadowskim kursie, że dawno mi się to nie zdarzyło. W ogóle co to się dzieje na tym odcinku? Jakieś same perturbacje. Wpadam do Senegalu, pomimo że od granicy ta miejscowość jest oddalona o 13 km, to słuchajcie, tutaj nikt nie mówi po angielsku. Każda granica to granica mentalna. Każda granica jest inna. Każda granica jest niepowtarzalna i te miasteczka przygraniczne, one nigdy nie przestaną mnie dziwić, moi drodzy. Naprawdę. Idę, poszukam tego bankomatu, wezmę trochę pieniędzy i tam pewnie, znając życie, będzie trzeba zapłacić opłatę jakieś 25 zł za wypłacenie pieniędzy. Tak czuję. Przy sklepie jestem. Kupiłem lody. Tu dziewczyny bajerę cisną. Kupiłem loda, żeby się trochę ochłodzić i żeby trochę poprawić sobie humor tymi wszystkimi przebojami, które się wydarzyły. Muszę się chyba jakoś trochę zresetować, bo dzisiaj mam ważny w ogóle wywiad. Kończę ten odcinek i jadę do szpitala. Tak jest, moi drodzy. Kolejny odcinek będzie ze szpitala, takiego no nie to, że nietuzinkowy, nietypowy ten szpital będzie, moi drodzy. Zwłaszcza, że wiąże się z nim duża część polskości. O tym nikt nie powiedział chyba w internecie, o tym nikt nie powiedział w telewizji. Mówią o jakichś głupotach, a nikt o tak ważnej rzeczy, która tutaj jest nieopodal Wellinger, nie powiedział. Tylko muszę się tam dostać jeszcze. Nie wiem, jak to zrobię. Muszę też pieniądze ogarnąć, bo też mam bardzo mało pieniędzy w kieszeni. I pojadę tam. Mam nadzieję, że uda się zrealizować dzisiaj ten materiał. Z tą ilością odcinków to ja się zagalopowałem, bo to przecież ten, co oglądacie, to pierwszy odcinek. A w drugim odcinku będzie reportaż ze szpitala. Powiem wam, że im dłużej jestem w krajach afrykańskich i nie tylko afrykańskich, tam gdzie islam przeważa, to coraz bardziej jestem wkurzony na islam. Nie jako na religię, ale na to, w jaki sposób on tutaj funkcjonuje. Bo islam sam w sobie jest jak każda religia. Próbuje utrzymać ludzi w dobrej kondycji. Ale nie podoba mi się to, że w islamie zabierana jest ich tożsamość kulturowa, po pierwsze. I po drugie, wpajane jest im, że antykoncepcja to nie. Jesteś zdrowy, Allah będzie chciał dzieci, to będziesz miał dzieci. Nie będzie chciał, to nie będziesz miał. No i gówno prawda. Później ci ludzie mają kilkoro dzieci i nie mają co do tego garnka włożyć. Żyją na kupie, muszą wydać za mąż, później te dzieci znowu z nimi mieszkają, jeszcze więcej ludzi. W sensie brak świadomości edukacji budowania rodziny i brak właśnie tej świadomości antykoncepcji. Tego nie zatrzymasz, ale da się przeciwdziałać i tego strasznie nie lubię. A ludzie prości, kiedy przychodzą do meczetu, to kogo słuchają? Słuchają człowieka, który do nich mówi, czyli imama, przewodnika duchowego, który ma autorytet. Jeżeli ktoś ma autorytet, to się go słucha. Kurczę, drogę zgubiłem, no i cholera. Taki wkurzony dzisiaj jestem. Ale zresztą zobaczycie pokłosie w tym szpitalu. Bo to jest dosłownie, tam zobaczycie to, o czym właśnie mówię. I ta irytacja będzie pokazana jak na dłoni. Żeby było ciekawiej, jedyny bank tutaj w Wellingerze. Bankomat, voilà, zamknięte. Nie ogarnąłem karty z internetem, w sensie nie doładowałem. No i wsio. Dobra, moi drodzy, nie wiem, o co chodzi, ale dzisiejszy dzień jest jakiś taki strasznie pod wiatr. I to bardzo. Idę do szpitala, więc pozostaje mi tylko i wyłącznie zakończyć odcinek zgodnie z tradycją. Hello, hello. Good afternoon. Good afternoon. I'm fine, but I'm not fine. Nie jest dobrze. W sensie, nie czuję się dobrze, w sensie dużo rzeczy idzie nie po mojej myśli. Zobaczcie, jest ten punkt pusty. A tak to siedzą przez cały dzień i tam, a tak to dzisiaj ich nie ma. Ale dobra, kończymy odcinek. Łapeczka, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej.
na pewno mój humor polepszy. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku, realizacja kolejnego odcinka nie przyniesie żadnych, że tak powiem, komplikacji. Ja jadę w tamtą stronę. On też jedzie w tamtą stronę? Very good. Are you going in this direction? Też pojadę, a co będę? Kto pyta, nie błądzi. Wszystkiego dobrego. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Czołem!